Cześć, witam serdecznie, tu Paulina i kanał Innymi Oczami. Witam się z Wami po dość długim czasie. Ostatnio nie mam w ogóle czasu kręcić vlogów, tak? Przychodzę do Was, bo po prostu chcę Wam trochę rzeczy poopowiadać w związku z Kacprem i powiem Wam szczerze, że od tamtego czasu, no nie tylko w związku z Kacprem, ale generalnie, powiem tak. I od tego czasu, co ostatni raz się widzieliśmy, mówiłam o wyborach. No i jak wiecie, wygrała partia, która wygrała. Nie będziemy tego już komentować, tych wyborów, bo w mediach, social mediach i wszędzie, gdzie było do komentowania, to już było skomentowane wzdłuż i wszerz. Poza tym, jak wiecie, w Niemczech była końcówka karnawału. Zaczęło się od czwartku, piątek, sobota, niedziela, poniedziałek, w niektórych miastach nawet i wtorek. Bo wtorek to jest taki dzień, nazywa się Walchendienstag. No i wtedy dzieci w szkole zwykle mają wolne, czyli poniedziałek, oprócz tego mają wolne Rosenmontag i Walchendienstag, czyli wtorek po tym poniedziałku. Mają wolne i dopiero w środę idą do szkoły. No i ja wróciłam w ogóle z kolonii w poniedziałek. Generalnie jakoś tam nie świętowaliśmy tego karnawału od czwartku i tak dalej, bo to wiecie, no trochę trzeba wychodzić, dużo ludzi, są różne zagrożenia z różnej strony i tak dalej i po prostu z drugiej strony za dużo ludzi to też nie jest dobrze dla Kacpra. No ale u nas na poniedziałek, jak rzucali tymi fantami, cukierkami i w ogóle, Kacper chciał tam iść. Ja mówię tak do niego: bez stroju nie pójdziesz, bo musisz być przebrany akurat. Wskazane jest, żeby być przebranym, bo dużo dzieci było poprzebieranych. I znaleźliśmy takie fajne, puste miejsce. Byli tam ludzie, ale nie było aż tyle ludzi, żeby, nie wiem, Kacpra zgnietli i czy mu przeszkadzali w zbieraniu tych słodyczy. No i takie fajne miejsce i było 12 stopni, słońce grzało, no fajnie bardzo było i powiem Wam szczerze, że to był chyba pierwszy karnawał od niepamiętnych czasów, bo kiedyś już dawno temu jeszcze Kacper w wózku jeździł, to zabieraliśmy go, ale bardzo, bardzo płakał wtedy i nie umiał za bardzo tego wytrzymać. Przede wszystkim nie rozumiał tego, co się dzieje wokół niego. Teraz, powiem Wam szczerze, aż się zdziwiłam, bo do samego pochodu było czekania z pół godziny dobre. Kacper był przebrany za SpongeBoba, taką gąbkę żółtą. Nie wiem, czy znacie. No i to jest jego ulubiona postać z bajki i to go zmotywowało do tego, żeby właśnie tam iść. Widział, jak idą ludzie, widział, jak idą przebrani ludzie. No i bardzo się cieszył, bardzo był uśmiechnięty. Skakał bardzo, wyciągał ręce, żeby mu rzucali. Raz go tak obrzucili, że po prostu pełno tego koło siebie miał. Na szczęście ci, co koło nas stali, nie za bardzo tam zbierali koło niego. No i tak pozbieraliśmy. No i co fajnego dostał Kacper? Kacper dostał 2 świnki skarbonki, dostał taką buźkę na bryloczku, to przypiął sobie do plecaka. Pozwolił sobie przypiąć do plecaka, bo sam sobie tego nie zrobił. Co tam jeszcze dostał? Jakieś smycze, okulary przeciwsłoneczne nawet dostał. Takie różne rzeczy, wiecie. Ja miałam tulipana nierozwiniętego i powiem Wam szczerze, on trzymał się chyba tydzień. Tydzień czasu siedział tulipan w wazonie. Widziałam, jak się rozwijał. Pokazywałam Wam na Instagramie, jak on się rozwija. No, bardzo fajnie. No. Tak, poza tym z takich bieżących rzeczy to Wam chciałam powiedzieć, że kupiłam sobie sweter w Aldiku za parę euro, nie wiem, 7 euro chyba kosztował, ale bardzo fajny, bardzo dobrze jest wykonany
I powiem Wam szczerze, choćby był na drutach robiony i bardzo ładny ścieg jest. Kolor też mi się podoba. Lubię takie kolory, lubię paski generalnie. No i tu są moje nowe włosy. Byłam wczoraj u fryzjera, bo robię sobie te baby lights, się to nazywa tutaj w Niemczech, i po prostu raz sobie na, nie wiem, na pół roku sobie takie coś robię, bo wiecie, usługi w Niemczech trochę kosztują, szczególnie fryzjer, więc trzeba sobie pomyśleć, że wiecie, z drugiej strony tak, blondy mają to do siebie, że trzeba o nie dbać. Jak za dużo używacie, wiecie, tych, jak się mówi, już nie pamiętam jak się to nazywa, ale jak rozjaśniacie włosy, to właśnie się mogą zniszczyć. Ale akurat mam o tyle dobry salon w pobliżu, że włosów mi nigdy nie zniszczyli, dzięki Bogu, i po prostu wiecie, no. Także tyle na ten temat. Widzimy się w następnym vlogu. Do zobaczenia. Cześć!